Make or buy. Make or buy. Make or buy. Myślę, że już wiecie, jaki będzie temat naszego dzisiejszego nagrania. Będzie nim dźwignia Make or Buy i narzędzie, które ułatwi nam przeprowadzenie analizy, czy powinniśmy coś kupić na zewnątrz, czy może wytwarzać samemu. Kliknijcie w link, który znajduje się w opisie. Ten link przekieruje Was na stronę z narzędziem. No, chyba że oglądacie to nagranie już na stronie docelowej, gdzie to narzędzie jest. W tym momencie nie musicie na nic już klikać. Więc proszę Was o to kliknięcie i przejdźmy w takim razie wspólnie do tego narzędzia, a ja Wam je omówię. Zmieniam widok. Jesteśmy na stronie z narzędziem do analizy Make or Buy i zauważcie, że mamy tutaj mały wstęp, czyli czym jest ta analiza Make or Buy, a poniżej znajduje się samo narzędzie. Standardowo będzie już ustawiony na nim pewien preset, taki gdzie będą wprowadzone 3 produkty z ocenami, więc jeśli będziecie chcieli wprowadzić własne, to najlepiej sobie ten widok zresetować. Ja na razie tego nie będę robił, tylko omówię Wam wygląd tego narzędzia i jego funkcjonalności. Po lewej stronie mamy panel administracyjny, a po prawej stronie wykresy, a pod nimi tabele z rekomendacjami. Co przedstawiają te wykresy? Tym razem są 2. Wiem, że często analizę Make or Buy robi się na jednym wykresie, ale ja Wam dołożyłem jeszcze jedno kryterium, żebyście sobie zobaczyli, w jaki sposób do tego tematu możemy podejść z trochę szerszej perspektywy, czyli w oparciu o to dodatkowe kryterium. Więc widzimy sobie, że na tych wykresach mamy współczynniki związane ze specyficznością i niepewnością, a na drugim wykresie mamy specyficzność i częstotliwość. Myślę, że najczęściej spotyka się tą specyficzność i częstotliwość, a nie niepewność. Przejdźmy w takim razie do panelu administracyjnego. Zobaczcie, że mamy tutaj 3 suwaki. Pierwszy suwak dotyczy osi specyficzności i dzięki tym suwakom możemy sobie zwiększać bądź zmniejszać tolerancję, jaką będziemy przyjmować na to, żeby odpowiednio podzielić te nasze produkty bądź usługi i uzyskać rekomendację dotyczącą, czy będziemy coś kupować, czy jednak wytwarzać samemu. Jak to działa? Zajmijmy się najpierw tym progiem specyficzności. Czym jest specyficzność? Na przykład jest to unikalna technologia, są to na przykład formy, które są tylko i wyłącznie dla nas wytwarzane, bądź są ogólnie dostępne. IP jakiejś naszej firmy, czyli Intellectual Property, i w tym momencie jesteśmy w stanie sobie określić, jak bardzo wpływa to na daną rzecz. I w momencie, zobaczcie, kiedy ja sobie przesunę tym suwakiem, to cała ta oś pionowa również zaczyna się nam przesuwać. Po prostu zmieniamy w tym momencie jej tolerancję. Podobnie będzie z niepewnością. Niepewność, czyli nie możemy po prostu pewnych rzeczy przewidzieć. Jest to związane ze zmianami na rynku, jest to związane z regulacjami i tego typu rzeczami. W związku z tym też jesteśmy w stanie sobie to oceniać i zobaczcie, oś na pierwszym wykresie, ta pozioma również nam się w tym momencie przesuwa. No i mamy jeszcze częstotliwość, czyli jak często czegoś potrzebujemy, jak często kupujemy jakąś usługę bądź produkt i również zobaczcie, że nam się to będzie przesuwało z automatu. Jak widzicie, ta tabela na dole tam coś miga, no bo zmieniają się nam rekomendacje. Jest to bardzo sprawne i będzie funkcjonalne rozwiązanie. Też tak Wam coś podpowiem. Zastanówcie się, jakby działała taka zmiana w momencie, kiedy moglibyśmy sobie sterować tym na macierzy Petera Kralicza bądź na macierzy Svensona. No, powiem Wam, że ja używam takich zmian od wielu, wielu lat i tego typu zmiany w tym momencie możemy
wprowadzać względem konkretnych kategorii, bądź jest to uzależnione od aktualnej sytuacji na rynku. To tak Wam podpowiem jako ciekawostkę, która może zrewolucjonizować Wasze podejście do macierzy, na przykład Petera Krajlicza. Przejdźmy niżej. Poniżej mamy listę z produktami. W tym przypadku mamy już na starcie wprowadzone 3 produkty, no i mamy tą ocenę. Żeby Wam pomóc w przeprowadzeniu takiej oceny, poniżej, tam gdzie są informacje dodatkowe, macie opisane te progi z ich definicjami, z tym w jaki sposób możemy podejść do skali tej oceny oraz jak to mierzyć. Każdy z nich, więc myślę, że każdy sobie dla swojej firmy coś znajdzie, nawet kilka rzeczy, które może zmierzyć i później obliczyć sobie z tego średnią. No ale wróćmy jeszcze tutaj do naszego narzędzia. Oczywiście możemy zresetować tutaj te wszystkie dane i możemy zaimportować je z pliku CSV. Ja teraz taki reset przeprowadzę, tak? I zobaczcie, mamy je teraz wszystkie usunięte i to, co teraz zrobię, to zaimportuję je z pliku CSV. Jak taki plik CSV wygląda, to ja Wam może pokażę. Zobaczcie, mamy nazwę, mamy tą specyficzność, niepewność i częstotliwość. One tutaj są ocenione. No i w momencie, kiedy my ten plik CSV po prostu wrzucimy w pole przeciągnij i upuść, plik CSV, pach i zobaczcie, mamy przeprowadzoną całą analizę. No tutaj widzę, że jakieś jedno pole było puste, więc je sobie usuniemy. Więc mamy pełną analizę przeprowadzoną. Czy to narzędzie ma jeszcze jakieś dodatkowe funkcjonalności? Tak, jak najbardziej, ponieważ my często prezentujemy wyniki różnych analiz na spotkaniach. W związku z tym mamy opcję tutaj pokazania wykresu w nowym oknie, po to, żeby to nowe okno później gdzieś, powiedzmy, wyświetlić na innym ekranie. Więc kiedy klikniecie sobie na otwórz wykres w nowym oknie, to zobaczcie, mamy tutaj te 2 wykresy i możemy je sobie omawiać. To narzędzie również ma ten dodatek taki, który zaprojektowałem, czyli jeśli my tutaj najedziemy na któryś z tych bąbelków, to na tym drugim wykresie również ta informacja nam się pojawi. Co jeszcze tutaj mamy? Bo to nie jest, słuchajcie, wszystko. Możemy jeszcze wyłączyć sobie poszczególne te bąbelki. Czyli jak na legendzie klikniemy, zobaczcie co się dzieje, jak klikniemy sobie poszczególne z nich, to one nam zaczną znikać bądź się pojawiać. W związku z tym jesteśmy w stanie wyświetlać tylko te, które akurat w danej chwili nas będą interesowały. Mam nadzieję, że to narzędzie Wam się przyda. Myślę, że wesprze Was w podejmowaniu decyzji o tym, czy coś wytwarzać samemu, czy zlecać na zewnątrz. A co mam jeszcze dzisiaj dla Was? Oczywiście standardowo polecam Wam uczestnictwo w konferencji zakupowej Procurement Angels, która odbędzie się 25 i 26 września w Warszawie w hotelu Airport Okęcie. Dla każdego starczy miejsca. Jesteśmy przygotowani na bardzo dużą ilość uczestników i mam nadzieję, że wśród najlepszych ekspertów, którzy odwiedzają konferencję, znajdziesz się również Ty. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Make or buy, the stakes are high. We measure first, we don't roll dice. If cores are edge and know-how's why, we build in-house and lock it. We total TCO to end-to-end cash flow. Let time risk in SLH, we score it row by row. Capacity and quality can stand as truly grow. If yes in-house, we green light. If not, we let it go. When markets win on scale and price, suppliers prove their worth. We pilot small, audit twice, then bring the contract forth. KPIs and exit rights, keep performance on the hook. Dual source lanes and buffers built, no single supplier rook. But if our crown is tech and IP, rare protected prime, we keep it close, invest in teams and beat the curve with time. Make or buy the side with sight, cold data, not the hype. Make what's called by all the rest, the smart, efficient type. Make or buy the side with sight, cold data, not the hype. Make what's called by
Get it, middle of the picture, ho. Get it, read it, the best could go. Get the best to know, get the less to owe. No way before the night came, he caught the arrest. With like this, this board of night lavish, gold over in lavish order. I end the But if our crown is Tekken, IP rare, protected prime. We keep it close, invest in teams, and beat the curve with time. Make or buy a side with sight. Cold data, not the hype. Make what's called by all the rest. The smart